No i mamy pierwszy sukces. Załącza się i startuje. Wyszukuje, także synteza działa. Sprawdzamy teraz napięcia przestrajania, czy pracuje poprawnie synteza. Odkurzymy ten środek, przemyjemy trochę, no i piszemy się, że przestrajanie. W celu wyregulowania się, wćwiczenia się zestroiłem na stare pasmo 72 MHz. Zestroiłem głowicę i pośrednią, tak na szybko. I wyniki po zestrojeniu 0,3. Separacja ładna, 30 dB separacja kanałów. 30 nie jest rewelacja, ale to jeszcze dostroimy sobie później. Teraz wymontujemy całą głowicę. Nie będę tak rzeźbił, że będę wyrywał te kondensatory, tylko wymontujemy całą, przestroimy, a potem całość zestroimy. Jeszcze wcześniej pędzelkowanie jakieś i odkurzenie. No i będziemy musieli tą baterię podtrzymania pamięci 1,5V tutaj dać nową. No i głowica już przestrojona. Procesor przestawiony na górne pasmo. Jak widać działa, w automacie zatrzymuje się. Wskaźnik sygnału jest mało czuły tutaj. Nie wiem, czy da się to poprawić. Nie ma potencjometru do jego regulacji, ale zobaczymy, czy uda się coś tu poprawić. Teraz czas na dołożenie tutaj dodatkowej diody, ponieważ nie wyświetla nam jedynki 108, jest bez jedynki, więc dołożymy tutaj segment. No i będziemy na tym kończyć. Rzut oka na wyniki i parametry tunera po zestrojeniu poniżej 1/10, tak jak to podaje producent. Przesuw stereo kanałów 44:2, czyli ponad 40 dB. No i tyle. Dokładamy wyświetlacz, segment wyświetlacza i będziemy kończyć. No i po pewnym przestoju wracam do sprzętu, ponieważ czekałem na część, czyli na wyświetlacz LED. Po co on tutaj jest nam potrzebny? Żeby wmontować w miejsce tutaj widoczne. Jest tutaj miejsce przeznaczone na jeszcze jedną cyfrę. W naszym przypadku po przestrojeniu mikroprocesora, po przestawieniu go na wyższe pasmo, po przestrojeniu głowicy, którą już zrobiłem, należy dodać jeszcze jeden segment wyświetlacza, zielony kolor, uzupełnić 2 rezystory i dokonać odpowiednie połączenia. Trzeba sobie wybadać, jak te połączenia są tutaj zorganizowane, ponieważ no, te wyświetlacze są ciężko dostępne, nawet jak są, to cena zabija. Bez sensu, można po prostu włożyć inny zamiennik, odpowiednio podłączyć i będziemy mieli jedyneczkę tutaj przy wyświetlaniu setki. Lutuję, składam. Co jeszcze w międzyczasie uzupełniłem, to wymontowałem baterię, która wylała. Druk trzeba jeszcze będzie wymyć od spodu. Jest to bateria od podtrzymania pamięci. Tutaj jest dodatkowy kondensator, który nam właśnie podtrzymuje zasilanie tej kości pamięci. Ja go usunąłem baterię i przeszedłem na nowocześniejszy typ podtrzymania pamięci w postaci źródła zasilania, jakim jest Gold Cap, Super Cap, różnie to się nazywa, czyli inaczej kondensator o dużej pojemności. Wstawiłem tutaj funkielnówkę i będzie on spełniał swoją rolę. Także podtrzymanie pamięci również naprawione, zmodernizowane. Teraz czas na wyświetlacz. I ostatnia rzecz, która mi została, którą już częściowo zrobiłem, to ten filtr, który jest tutaj na ekranie. Fabrycznie był, jak widzicie, zamalowany. Tu całościowo było zamalowane farbą. Do tego momentu trzeba wziąć po prostu wacik do uszu i delikatnie nawilżyć izopropanolem i delikatnie zmazywać, tak aby odsłonić całą cyfrę. Ja to zrobię, uzupełnię filtr, złożę i powinno być ok. Zrobimy sobie pomiar z racji tego, że pierwszy raz mam ten tuner u siebie na biurku, na stole, więc zrobimy sobie pomiar. Ja już mogę powiedzieć, że całkiem przyzwoicie wyszedł. I tuner już złożony, podłączony na testy. Jak widać, wyszukuje stację. Nawet na kawałku druta, który jest od generatora, na kawałku kabla. Zobaczmy sobie, jak wygląda jedynka. Jak widać, jedynka się zapala. Jest ona bardzo, no nawet nie jest jakoś tam wielce, nie różni się barwowo od reszty wyświetlacza. Wracamy do naszej częstotliwości z generatora, zbadamy sobie
zniekształcenia, poziom harmonicznych i zestrojenie stereodekodera. Tak wyglądają zniekształcenia. 700 kanał lewy, 700 kanał prawy. Intermodulacyjne bardzo niskie, szumy niskie, SNR bardzo wysoki, bo powyżej 60 dB, także jest bardzo dobre wyniki. Jeśli chodzi o zestrojenie stereodekodera, kanał lewy do prawego, separacja powyżej 40 dB, bo różnica 48 i 5 to 43, prawy do lewego to samo, 44 dB. Bardzo ładnie. Sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo. Czułość użytkowa na stereo, jak widać na sile sygnału, nie pali nam się, no jedna dioda nam się ledwo żarzy, minus 80 dBm z generatora i lecimy sobie dalej. Taki wynik, 44 dB, minus 82, jeszcze ponad 40 dB, minus 83, minus 84 dBm. Minus 84 dBm. Jeszcze mamy sygnał stereo, dioda stereo się pali i sygnał 40 dB SNR. Poziom sygnału jeszcze jest dość znaczny, także minus 84 to chyba około 14-15 mikrowoltów, więc bardzo przyzwoita czułość użytkowa stereo. No to tyle. Obmierzony, przestrojony, zakręconą budowę. Zobaczymy jeszcze, jak pod anteną łapie nam sygnały. No i sprawdźmy pod anteną. Jak słychać, działa bez problemu. Pełen sygnał, nawet potrafi zapalić się. Tu ciekawostka, bo to jest Słowacja. No w szumach. Ale łapie nawet i Słowację. Zobaczymy jak tam dalej. No, bez problemu. W automacie zatrzymuje się. To jest słaba stacja. Bardzo ładnie ją stroi. Przelećmy w górę pasma. Zobaczmy. O, na dobrej antenie potrafi pełen sygnał zapalić. Ten wskaźnik sygnału nie jest tak dobrze wykalibrowany, to tylko 5 diod, więc skala nie wiem czy nawet jest liniowa. Jak widać bez problemu radzi sobie i potrafi dobrze się dostroić. No i tu silny sygnał. Tyle.